tym roku mieliśmy jedno duże zespołowe zadanie na obydwa semestry i mniejsze zadania po jednym na każdy z semestrów. Zacznę od omówienia mniejszych zadań. Pierwsze zadanie można nazwać przedmiot. Każda studentka i każdy student wylosowali po jednym bardzo prostym i typowym przedmiocie, jak sitko, widelec, gumka do ścierania i trzeba było wymyślić ufajnioną wersję tego przedmiotu, do której później należało zbudować stronę, na której dany przedmiot można było kupić. Założenie było takie, że mieliśmy zorganizować wyścigi. Kto zdobędzie więcej kliknięć w guzik zamawiam, ten wygrywa. Oczywiście po kliknięciu w zamawiam użytkownik był przenoszony do strony. To jest tylko studencki eksperyment, nasz mini wewnętrzny wyścig. I kilka przykładów. Anna Kurdziel wylosowała przedmiot rękawiczka i stworzyła G-Love, czyli rękawiczkę do zabaw erotycznych. Bardzo prosta, ale jakże efektowna strona. Inny przykład to Bill Art Zuzanny Kołodziej, która wylosowała kule do bilarda i wymyśliła, że te kule będą pokryte pigmentem i w czasie grania na odpowiednim podłożu będzie się tworzyło abstrakcyjne, nie powiem może dzieło sztuki, ale abstrakcyjny obraz, który później będzie można powiesić na ścianie. Inny przykład to Arkadiusz Jankowski wylosował wykałaczkę i stworzył wykałaczki smakowe, które miały przywrócić sentyment do starych westernów, w których bohater trzyma wykałaczkę przyklejoną do kącika ust i ciągle ją żuje i to miał być taki rodzaj nostalgii do tego świata, co zresztą widać po zaprojektowanej stronie, która ma również wersję mobilną. Każdy musiał zaprojektować wersję mobilną swojej strony, bo jakby dzisiaj projektowanie stron ma tylko sens, jeżeli przewidujemy wszystkie szerokości ekranu. Kolejny przykład, Hanna Drycz wylosowała foremkę i wymyśliła Archimold, czyli formy do ciast w kształcie znanych budynków, znanych architektów, jak na przykład Waltera Gropiusa i mamy takie formy, pięć takich form, w których możemy upiec babę, która będzie wyglądała jak świetnie zaprojektowany budynek. I oczywiście również i tutaj jest wersja mobilna. Mamy najpierw samych architektów, jak widać layout jest zupełnie inny, dostosowany do pionowego ekranu i później możemy przejrzeć tą samą zawartość. Jeszcze inny przykład to Your Way Justyny Maślanki, w której Justyna wylosowała słowo kalosz i stworzyła aplikację, w której można zbudować takie kalosze, na jakie akurat masz ochotę. Można zmienić każdy szczegół, nie tylko kształt kaloszy, ich wykończenie, ale i kolor każdego z elementów i po właśnie stworzeniu takiego kalosza on jest automatycznie zamawiany i przysyłany do użytkownika, oczywiście pod warunkiem, że użytkownik zapłaci. I tutaj widzicie prezentację działania samej aplikacji, w której zarówno wybór kolorów i wszystkie animacje, wybór wzoru, tak jak tutaj widać, wszystko zostało bardzo precyzyjnie wymyślone i na koniec mamy gotowy kalosz, który zostanie przysłany pocztą. Dodatkowym zadaniem, oprócz tego zadania z przedmiotem, była recenzja. Jeżeli chce się projektować gry, to nie tylko trzeba grać w gry, ale też trzeba patrzeć na nie w specyficzny sposób, oglądać w jaki sposób inni projektanci rozwiązali problemy, z którymi my możemy się zetknąć. I najlepszym sposobem jest krytyczne patrzenie na cudze gry, dlatego każda studentka i każdy student musieli wybrać jedną przygodówkę, taką point and click i napisać do niej recenzję. I wszystkie recenzje każdej osoby można przeczytać na naszym pracownianym Medium.
tutaj kilka wybranych. One nie są posortowane od najlepszej do najgorszej, po prostu chronologicznie, tak jak były do mnie zgłaszane i każdą z recenzji można tutaj spokojnie przeczytać. Małym zadaniem na drugi semestr było przeprojektowania jednej z dyskusji na Reddicie. Reddit jest jedną z najpopularniejszych w tej chwili stron na świecie. Generuje niesamowity ruch i jednocześnie jest przykładem bardzo poważnego, bardzo trudnego problemu typograficznego. Mianowicie, jak przedstawić zagnieżdżone konwersacje, czyli jak przedstawić setki osób rozmawiające ze sobą, odpowiadające na komentarze, ale nie tak jak na forach jeden pod drugim, tylko kiedy odpowiadamy na każdy dowolny komentarz, nawet komentarz zagnieżdżony. I powstało kilka ciekawych rozwiązań. Wydaje mi się, że ten problem jest niezwykle trudny i od strony funkcjonalności bardzo ciężko jest znaleźć lepsze rozwiązanie. Większość projektantów uważa, że Reddit jest strasznie brzydki. Może to i prawda, ale po jakimś czasie całkiem dobrze się z niego korzysta, dobrze się czyta dyskusje. I tu jest ten problem właśnie na ile projektant może sobie pozwolić, żeby zrobić coś zapamiętywalnego, ale jednocześnie nie zepsuć tego, co już w Reddicie istnieje. Inna sprawa jest, gdybyśmy oczywiście wdrażali te projekty, to 3/4 użytkowników Reddita by się zbuntowało, że coś zostało zmienione i oni tego bardzo nie lubią, ale taką próbę czysto akademicką możemy podjąć, szczególnie, że jesteśmy na akademii. Dużym zadaniem na obydwa semestry było stworzenie przygodówki. Takiej jak kiedyś klasyczne przygodówki LucasArts typu point and click, czyli w której wskazujemy na różne przedmioty i osoby, możemy przedmioty zebrać, użyć je gdzieś indziej, z osobami porozmawiać. Świetny mechanizm do przedstawienia dobrej historii. Jak mamy dobrą historię, to później same zagadki w przygodówce mogą już nawet nie być tak istotne. Studentki i studenci podzielili się na zespoły 3-4 osobowe. Każdy zespół wylosował 4 słowa. Jedno słowo określało czas, w którym ma się odbywać historia. I te określenia były bardzo luźnymi skojarzeniami. Mogło to być lata 80., renesans, prehistoria, niedaleka przyszłość. To miała być tylko inspiracja, której mniej więcej luźno trzeba było się trzymać. Kolejne słowo określało miejsce i tutaj to mógł być teatr, to mogła być jaskinia, to mogło być małe miasteczko i pozostałe 2 słowa narzucały temat. Mogła to być wojna, sztuczna inteligencja albo coś tak prostego jak rozgrywki sportowe czy inne bardzo zwykłe zajęcia. Tych haseł było kilkadziesiąt, wszyscy na pierwszych zajęciach musieli wylosować swoje hasła, powstały różne absurdalne kombinacje, które na szczęście były inspiracją do bardzo ciekawych scenariuszy. Zadaniem każdego zespołu było najpierw wymyślenie historii, napisanie scenariusza, opracowanie mechaniki, w jaki sposób nasza postać będzie się poruszać po świecie, jak będzie wyglądać postać, jak będzie wyglądał cały świat i ostatecznie przygotowanie wszystkich lokacji, przygotowanie postaci, przygotowanie sprite'ów do każdej z postaci, przygotowanie animacji, przygotowanie interfejsu. Finałem jest trailer. Niektóre zespoły próbowały pracować z programistami, ale było bardzo mało czasu i oczywiście grywalne dema nie powstały. Mam nadzieję, że część zespołów będzie kontynuowała pracę nad grami, a jak nie, to przynajmniej mamy trailer i dobrze opracowany scenariusz, który później może zmienić się w coś zupełnie innego. Teraz pokażę trailery, które powstały. Pierwszy przykład to gra Inti, stworzona przez Zuzannę Kołodziej i Urszulę Zabłocką, którym w pierwszym semestrze pomagała Alicja Kultys i Kaja Marzec. I jest to historia inkaskiej kapłanki, która zostaje złożona w ofierze bogom, trafia do świata bogów i tam musi rozwiązać różne zagadki, które stają na jej drodze, aby móc z tego świata powrócić.
Kolejny przykład to gra Oh Dear, stworzona przez Annę Dębską, Justynę Maślankę i Justynę Mieleszko. Jest to historia jelenia, na którym zemściła się psychopatyczna owca. Następny przykład to gra Grot, która została stworzona przez Aleksandrę Olmińską, Arkadiusza Jankowskiego, którym pomagał Artur Kardamasz. I jest to historia prehistorycznej kobiety uwięzionej w jaskini zamieszkanej przez prastare duchy. Następna gra to Przypowieść, zaprojektowana przez Kalinę Golędzinowską, Karolinę Polkowską, Martynę Mazur i Jakuba Bednarza. Jest to historia chłopca mieszkającego w getcie, któremu z pomocą przychodzi boski sprzymierzeniec.
I kolejny przykład, wchodzący trochę bardziej w świat komiksowy, który miał wyglądać właściwie jak interaktywny komiks. Jest to Gaia, stworzona przez Annę Kurdziel, Jakuba Radwańskiego, Roberta Siębora i Szymona Szymanowicza. Pokazuje, jak jeden nietypowy dzień z życia montera sztucznej inteligencji może przemienić się w coś bardzo dramatycznego. Kolejny przykład, zupełnie inny niż poprzednie, Jabol, stworzony przez Artura Prymona i Piotra Gaudasińskiego, bardzo polski scenariusz. Celem gry jest wyprodukowanie jak największej ilości Jabola, domowej roboty, Jabola, dzięki któremu widzimy, kto jest reptylianem, bo właśnie reptylianie zmieniają się w ludzi i przejęli rząd w Polsce i zagrażają oczywiście nam wszystkim. I jedynie po wypiciu Jabola widzimy, kto jest prawdziwym reptylianem i musimy napoić tym Jabolem całe miasto, wywołać rewolucję i obalić rząd reptylianów i ich siatkę komunistycznej propagandy. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Oprócz tego mieliśmy 2 dyplomy w tym roku i 1 aneks. I zacznę od dyplomu Sylwii Szablak, który nazywa się Puszcza i ma przybliżyć użytkownikom kurpiowskie pieśni leśne. Gra jest stworzona jako sandbox, otwarty świat, w którym wszyscy zalogowani gracze mogą się spotkać w lesie, chodzimy po tym lesie tam, gdzie chcemy, zbieramy to, co chcemy, słuchamy pieśni, możemy chodzić za głosem śpiewaka lub śpiewaczki i spotykać innych graczy i z nimi rozmawiać.
Po prostu nasz głos był silny. I dziewczyny usłyszały. Kolejny dyplom stworzony przez Magdę Żelezik to Wyspowisz. Jest to interaktywny komiks, który opowiada słowiańską legendę o świecie zaraz po jego stworzeniu. I w końcu aneks do magisterskiej pracy dyplomowej Magdaleny Lary, który Magda stworzyła razem z Magdaleną Zawadzką i Karoliną Szerejko. Jest to znowu przygodówka, bo tutaj akurat tak się szczęśliwie złożyło, że to duże zadanie zaowocowało aneksem. Tak się udało to przeprowadzić, że Wydział Nowych Mediów zgodził się, żeby to zadanie, które było grupowe, było jednocześnie aneksem do dyplomu Magdy. I jest to historia osieroconych 9-letnich bliźniąt, które znajdują się w bardzo dziwnym świecie i muszą tak naprawdę zrozumieć, o co w tym świecie chodzi, tak jak sam gracz.